Dzień dobry Państwu. Przechodzimy do kolejnego bloku tematycznego. Ten blok tematyczny poświęcony jest ogólnie rzecz ujmując aplikacjom miejskim, ich wdrażaniu, ich zastosowaniu, bo jak się okazuje ich zastosowanie jest coraz szersze. Już przeszliśmy od takiej jednostronnej komunikacji urząd do mieszkańca, do systemów rzeczywiście rozbudowanych, które dają dwukierunkowe możliwości porozumiewania się pomiędzy urzędem, instytucjami miejskimi a mieszkańcami i z drugiej strony mieszkańcy mają również możliwości informowania urzędników, tudzież spółki komunalne o różnych rzeczach, które się w mieście dzieją. Widzę, że już jest z nami pan profesor Cezary Urowski. Witam panie profesorze. Pan profesor wygłosi do nas prelekcję na temat, już muszę zastosować ściągawkę, Civileo Smart City, system inteligentnej analizy danych z przestrzeni miejskich, umożliwiający bezpieczną i rzetelną komunikację z mieszkańcami. Panie profesorze, proszę bardzo, kanał jest pana. Szanowny przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym na wstępie bardzo serdecznie podziękować, że mamy możliwość zaprezentowania wspólnego projektu, który realizujemy z firmą informatyczną OKE. Realizujemy z naszymi partnerami naukowymi z Gdańska, Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Bankowa, a także realizujemy go wspólnie z małymi aglomeracjami, ale też z miastami pretendującymi do Smart Cities. I chciałem powiedzieć, że ta dzisiejsza prezentacja pokazuje, ile w ciągu stosunkowo krótkiego czasu udało nam się zrobić, ale przede wszystkim pokazuje nie na miejsce i rolę technologii informatycznych, bo czasami wydaje nam się, że Smart Cities to głównie technologie informatyczne, ale pokazuje, na ile technologie informatyczne wspierają dwa główne procesy. Pierwszy związany z monitorowaniem zdarzeń, ale drugi, chyba ten najważniejszy, mianowicie wspomagają relacje pomiędzy mieszkańcami a miastem. To właśnie technologie informatyczne powinny spełniać tę rolę i ułatwiać tę komunikację. Pozwólcie państwo, że w tej chwili udostępnię ekran. Już to robię i powinna być widoczna, i chyba w tej chwili jest, powinna być widoczna krótka prezentacja poświęcona produktowi tego projektu. Chciałem powiedzieć, że produkty tego projektu z jednej strony będą przedstawiane w formie tej prezentacji, ale z drugiej strony firma OKE jest w tej chwili, czy przygotowała stoisko, na której chcielibyśmy pokazać twarde produkty tego projektu, jakim jest inteligentna lampa. Proszę państwa, pozwólcie państwo, że przejdę do prezentacji i spróbuję ją ustawić z punktu widzenia tego wszystkiego, co miałem dzisiaj okazję słyszeć na początku, kiedy poszczególne miasta i poszczególne firmy mówiły o tym, co udało się zrobić, ale zwróciłem szczególną uwagę na potrzebę integracji. I w związku z tym nigdy nie przyjmowałem, że istnieje jedno rozwiązanie dla Smart Cities, a wydawało mi się i wydaje mi się dalej, że siła jakiegokolwiek rozwiązania tkwi w integracji. Stąd też te ikony, które państwo w tej chwili widzicie, gdzie pokazuje big data, analiza danych, IoT, czyli Internet of Things, czyli Internet Rzeczy, pomiary jakości powietrza, monitoring miejski, zarządzanie ruchem drogowym, integracja społeczna, to grupa różnego rodzaju zagadnień, które trzeba uporządkować. I wydaje mi się, że przedstawiana w tej chwili propozycja jest próbą uporządkowania tych wielu zagadnień, zakładając, że wszystkie one służą jednemu, właśnie wspomaganiu tych relacji pomiędzy obywatelem i miastem. To powinno być tak, że kiedy idę z psem na spacer i widzę uszkodzoną studzienkę, albo widzę, że obok na osiedlu, na którym mieszkam, istnieje samochód, albo jest jakikolwiek problem z samochodem,
to muszę mieć możliwość szybkiego przekazania tych informacji. Te informacje muszą być odpowiednio zgromadzone, przekazane odpowiednim służbom. Inaczej mówiąc, IT, technologie informatyczne to tylko most wspomagający te nasze relacje. I dlatego też to przedsięwzięcie, o którym będę mówił, to przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Inteligentny Rozwój. Tak jak wspomniałem, w których zaangażowanych jest wielu partnerów, w których mówimy o współpracy między środowiskiem naukowym, ale i biznesowym, głównie po to, aby środowisko naukowe uzupełniało tak istotną wiedzę, jak chociażby kwestia przetwarzania dźwięku, obrazu i wszystkiego z tym, co jest związane. Ale wydaje mi się, że z tego płynie też niesamowicie istotny aspekt. My jesteśmy w drodze, to znaczy my jesteśmy otwarci. Myślę też, że łatwo będzie myśleć o potencjalnej współpracy wszystkich tych, którzy chcą stworzyć wspólny, zintegrowany albo wiele systemów wspomagających właśnie te relacje pomiędzy miastem i mieszkańcami. I stąd też otwartość, o której za chwilę będę mówił. Ale proszę Państwa, łatwo jest w trakcie takiej prezentacji skupić się na aspekcie technologicznym i zamknąć grupę odbiorców tylko dla tych, dla których te technologie są ważne. Stąd też myśmy od tego odeszli, zakładając, że prezentowana na tym schemacie architektura systemu integruje 4 główne składniki. Z jednej strony sprzęt, o którym muszę powiedzieć, aby powiedzieć, w jaki sposób ten system jest implementowany w mieście. Z drugiej strony ta warstwa aplikacyjna, czyli obie aplikacje Civileo i Vileo, i te dwie moim zdaniem kluczowe, mianowicie komu ten sprzęt i komu te aplikacje mają służyć. Stąd też wskazaliśmy na użytkowników i wyodrębniliśmy tych użytkowników, ale także pokazaliśmy na podmioty zewnętrzne, które z jednej strony korzystają z tego sprzętu i aplikacji, ale z drugiej strony mają właściwy, mam tu na myśli operatora, administrację publiczną i inne składowe tej architektury elementy. I teraz mógłbym i chciałem, przygotowując tę prezentację z firmą OKE, wyjść z założenia, że będę omawiał ten schemat i skupiał się tylko na tym schemacie. Ale wyszliśmy z założenia, że wygodnym rozwiązaniem będzie, jeżeli podzielimy ten schemat tak, jak ma to miejsce w przypadku informatyki i tego wszystkiego, co dzieje się na warstwy, omawiając kolejne warstwy. Zacznijmy od pierwszej z nich. Jeżeli mówimy o systemie dla inteligentnego miasta i dostarczamy określony sprzęt, w naszym przypadku to są inteligentne lampy, to przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na 2 elementy. Pierwsze, dostarczamy nowe rozwiązania i tutaj mówimy o takich modułach tych lamp wyposażonych w cały system inteligentnego przetwarzania nazywany master. Mówimy o pewnych modułach, które nie mają tego inteligentnego przetwarzania, co oczywiście jest związane z kosztami, moduły typu slave, ale proszę Państwa, mówimy też o grupie modułów, które istnieją w mieście, istnieją w danej aglomeracji, co oznacza, że to nie jest system, gdzie warunkiem koniecznym jest posiadanie inteligentnych miast, ale warunkiem istotnym jest posiadanie takiego oświetlenia, które możemy włączyć do naszego systemu. Następnie na tych inteligentnych lampach znajdują się kamery, które rejestrują zdarzenia, które mają miejsce. Te kamery mogą przetwarzać albo na poziomie tych lamp przetwarzane są dane z tych kamer, albo przekazywane są do operatora. Następnie istnieją na tym samym poziomie wyodrębnione urządzenia, myśmy je nazwali serwerami i podzieliliśmy je na grupy, gdzie z jednej strony gromadzone są dane napływające z tych urządzeń i proszę Państwa, pozwalają one na to, aby operator monitoringu mógł za pośrednictwem naszych aplikacji z nich korzystać, ale pozwalają również na to, aby tworzyć rozwiązania syntetyczne, w której ja mogę analizować, jak wygląda chociażby perspektywa natężenia ruchu z punktu widzenia miesiąca, 2, 3, większego okresu, albo jak wygląda kwestia niebezpiecznych zdarzeń w ciągu tygodnia, biorąc pod uwagę różne jego dni. Stąd też wyodrębniliśmy kilka serwerów, zakładając także,
że dostęp do tych serwerów albo dane napływające do tych serwerów pochodzą z dwóch źródeł. Z jednej strony z naszego sprzętu i z tej warstwy sprzętowej, ale proszę Państwa, także od obywateli. W związku z tym pojawia się pytanie, w jaki sposób te dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystane później do tego, aby wspomagać określone decyzje, o których przed chwilą mówiłem. Warstwa druga to warstwa dwóch aplikacji. Myśmy celowo je wyodrębnili jako warstwę aplikacji Civileo, która odpowiada w zasadzie za wszystkie dane, które napływają z tej warstwy sprzętowej. I stąd też na poziomie tej warstwy przekazywane są informacje dotyczące zdarzeń, przekazywane są informacje dotyczące strumieni danych, które napływają z kamery. W związku z tym, jeżeli rejestrujemy z kamery obraz, potrafimy identyfikować ten obraz i dzielić go na poszczególne składowe dotyczące liczby pojazdów, liczby pieszych, numerów rejestracyjnych pojazdów, sposobu zachowania pieszych itd., zakładając chyba, i to jest taka kwestia, pamiętam naszego doświadczenia, kiedy instalowaliśmy taki system wczesnego ostrzegania w Katowicach, gdzie, proszę Państwa, jeżeli operator dysponuje zbyt znaczną liczbą monitorów, nie jest w stanie reagować na wszystko, co się dzieje. W związku z tym tam, gdzie możliwe jest przetwarzanie analityczne, czyli przetwarzanie obrazu na ważne z punktu widzenia operatora zdarzenia, to takie analityki i taka logika biznesowa przetwarzania powinna mieć miejsce. Z kolei aplikacja Vileo to przede wszystkim aplikacja udostępniana mieszkańcom. I tutaj też nie chciałbym i nie jest moim celem, aby wskazywać, że jest to jedyny kanał, w którym mieszkańcy przekazują swoje informacje. My pokazujemy pewien schemat postępowania, zakładając, że aplikacje mogą być różnego rodzaju, natomiast pokazujemy, na ile i w jaki sposób te dane powinny być gromadzone, udostępniane operatorowi lub nie i przekazywane do dalszych działań związanych z oceną różnego rodzaju zdarzeń występujących w aglomeracji czy mieście. Stąd też mamy tą obustronną komunikację, o której mówiłem. To jest ta współpraca z sektorem komercyjnym, jeżeli ten sektor będzie zainteresowany tymi naszymi danymi. I tutaj pojawia się zawsze kwestia problematyki otwartych danych, kwestii udostępniania, tworzenia modelu biznesu i tak dalej. To wszystko jest możliwe, wykorzystując takiego typu rozwiązania. Ale proszę Państwa, obie warstwy, i ta warstwa sprzętowa, i ta warstwa aplikacyjna, ma sens tylko wtedy, kiedy te dane mają jasno określonych odbiorców, jasno określonych użytkowników. W związku z tym pierwszym, tym kluczowym jest operator. To on wskazuje na to, co i kto powinien, albo w jaki sposób służby powinny działać. To on również kieruje określone sygnały, które napływają od mieszkańców, stąd też bardzo dokładnie określamy jego miejsce, wskazując na to, że operator uzyskuje informacje, przekazuje wybrane informacje niebezpieczne mieszkańcom, uzyskuje pogląd do strumienia itd. Ale proszę Państwa, tym bardzo ważnym, albo tym, powiem, kluczowym odbiorcą, użytkownikiem są mieszkańcy, gdzie komunikują się ze sobą dzięki tej aplikacji, gdzie mogą komunikować się z administracją, gdzie mogą komunikować się z sektorem komercyjnym, ale ja powiem więcej, gdzie przede wszystkim wiedzą, że sygnał, który przekazują, do kogokolwiek dociera. Nie ma nic gorszego z punktu widzenia budowy świadomości tej obywateli, bycia członkiem inteligentnego miasta. Nie ma nic gorszego niż to, kiedy on reaguje i nie uzyskuje z tego tytułu żadnego sygnału. Kolejnym odbiorcą jest administracja publiczna i tutaj raczej patrzyłbym z perspektywy danych przetwarzanych w dłuższej perspektywie czasu. W związku z tym my możemy na tej podstawie wiedzieć, które sektory albo które obszary miasta są bezpieczne, które nie są bezpieczne. Możemy identyfikować liczbę zdarzeń i tak dalej, i tak dalej. No i ten ostatni, wydaje się niesamowicie ważny obszar, czyli sektor komercyjny. Na ile te dane, które są tutaj w tym naszym systemie dostępne,
mogą być przez sektor komercyjny wykorzystywane, dotyczące chociażby lokalizacji sklepów, kwestii lokalizacji osiedli, potrzeby monitorowania osiedli i wielu innych istotnych z punktu widzenia budowy inteligentnego miasta i inteligentnych obiektów, czy inteligentnych dzielnic, czy jakbyśmy to nazwali, obszarów, w których te systemy albo tego typu systemy mogą być wykorzystywane. No i warstwa ostatnia to podmioty zewnętrzne. Po pierwsze, wyraźnie wskazujemy, że to nie jest tylko kwestia dostarczenia systemu, ale także jego utrzymania. Mam tu na myśli kwestię utrzymania urządzeń w warstwie sprzętowej, ale też utrzymanie aplikacji, za którą odpowiada administracja OKE. Ale proszę Państwa, też kwestia przekazywania napływających sygnałów do służb, które powinny reagować na te sygnały, które albo mają charakter incydentalny, albo na sygnały, które są konsekwencją wielu powtarzających się działań. To tak jak mamy w przypadku pomiaru jakości powietrza kwestię tego, ile i w jakim czasie i jak często przekraczane są te wartości dopuszczalne, no przecież mając inteligentną kamerę wyposażoną w czujniki pomiarowe jakości powietrza, czy PM2,5, czy PM10, jesteśmy w stanie albo stosunkowo szybko identyfikujemy te lepsze i te gorsze dni, identyfikujemy liczbę tych lepszych i gorszych dni i mamy podstawę do tego, aby podejmować określone decyzje w stosunku do miasta i pokazywać obywatelom, że reagujemy na ich sygnały. Proszę Państwa, to tyle takiej krótkiej prezentacji. Zapraszam Państwa do stoiska Civileo, gdzie pokazana jest ta nasza inteligentna lampa. Ja jej schemat krótko pokazuję po stronie prawej. Będzie nam niesamowicie miło z Państwem współpracować i powiem, że te sygnały, które napływają z dzisiejszych prezentacji, no, są niesamowicie budujące. Kiedy nie mówimy o własnych rozwiązaniach i traktujemy jako najważniejsze, ale myślimy o własnych rozwiązaniach w kontekście wspólnych rozwiązań realizowanych dla Smart Cities. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogłem przedstawić ten system.